Czy życie naprawdę jest zjawiskiem wyjątkowym, czy tylko jednym z wielu etapów ewolucji wszechświata? W tym odcinku przyjrzymy się naukowym podstawom poszukiwania życia poza Ziemią. Od chemii, która tworzy pierwsze cząsteczki, po planety, na których mogą powstawać nowe formy istnienia. Poznasz historię astrobiologii, równanie Drake'a i pytanie, które od dziesięcioleci nie daje spokoju naukowcom. Jeśli życie jest powszechne, dlaczego wciąż nie widzimy jego śladów? To spokojna podróż przez wiedzę o tym, jak materia staje się świadomością i jak wszechświat może być pełen cichych świateł życia. Zostaw subskrypcję i napisz w komentarzu, które z odkryć najbardziej pobudziło Twoją ciekawość. Zanurzmy się razem w tę łagodną podróż przez wiedzę. Od chwili, gdy pierwszy człowiek spojrzał w nocne niebo, musiało pojawić się w nim ciche pytanie: czy naprawdę jesteśmy sami? Czy ta przestrzeń, pełna świateł i ruchu, istnieje tylko po to, byśmy mogli ją podziwiać? W starożytnych mitach, pieśniach i wierzeniach różnych ludów to pytanie powracało w wielu formach. Dla jednych gwiazdy były duszami zmarłych, dla innych siedzibami bogów, ale zawsze były czymś więcej niż punktami światła. W każdym z nich odbijała się ludzka tęsknota, by zrozumieć, czym jest życie w świecie, który zdaje się nie mieć końca. Zanim powstały teleskopy, zanim ktokolwiek wiedział, czym naprawdę są gwiazdy, człowiek już próbował przypisać gwiazdom znaczenie. Babilończycy tworzyli pierwsze mapy nieba, szukając w układach gwiazd zapowiedzi przyszłości. Egipcjanie budowali swoje świątynie w zgodzie z rytmem Syriusza, którego pojawienie się na porannym niebie zwiastowało coroczny wylew Nilu. Chińscy kronikarze zapisywali niezwykłe zjawiska, notując zaćmienia, komety i gościnne gwiazdy, być może pierwsze udokumentowane supernowe. W tych wszystkich działaniach, tak różnych w czasie i miejscu, kryła się ta sama potrzeba zrozumienia, jak my, maleńki fragment istnienia, wpisujemy się w coś znacznie większego. W świecie starożytnym pytanie o inne światy nie miało jeszcze naukowego kształtu, ale było już obecne w wyobraźni. Filozofowie greccy, jak Anaksymander czy Demokryt, mówili o nieskończonej liczbie światów, które mogą istnieć obok naszego. Ich rozumienie było intuicyjne, oparte na obserwacji natury i przekonaniu, że przyroda powtarza swoje wzory w różnych miejscach. Arystoteles sprzeciwiał się tej myśli. Według niego Ziemia była jedynym centrum świata. Ale nawet wtedy, w głębi ludzkiej refleksji pozostawało to niewygodne poczucie, że może istnieć coś więcej. Że życie nie musi być tylko naszą historią. Z czasem mit ustępował miejsca rozumowi. Kopernik w pierwszej połowie XVI wieku zaproponował wizję, w której Ziemia nie jest centrum wszechświata. To odkrycie, choć wydawało się czysto astronomiczne, miało wymiar egzystencjalny. Jeśli nie jesteśmy w środku wszystkiego, to może nie jesteśmy też wyjątkowi. Giordano Bruno, włoski filozof, poszedł jeszcze dalej. W swoich pismach pisał o nieskończonej liczbie światów, z których każdy mógłby być zamieszkany przez istoty podobne lub zupełnie inne od nas. W tamtych czasach była to myśl niebezpieczna, niemal bluźniercza, ale z perspektywy historii prorocza. Przez wieki pytanie o życie poza Ziemią było raczej szeptem niż głośnym wołaniem. Nauka dopiero kształtowała swoje metody, a ludzkie narzędzia obserwacji były zbyt prymitywne, by mogły dostarczyć dowodów. Jednak już w XVII wieku pojawiły się pierwsze teleskopy, a wraz z nimi pierwsze szczegółowe obserwacje planet. Kiedy Galileusz skierował swoje szkło na Jowisza i zobaczył jego księżyce, zrozumiał, że Ziemia nie jest jedynym światem, wokół którego coś krąży. To było jak uchylenie zasłony. Nie dawało jeszcze odpowiedzi,
ale pokazywało, że nasz dom jest tylko jednym z wielu. W kolejnych stuleciach pytanie o życie w kosmosie powracało w różnych formach. W epoce oświecenia, gdy rozwijała się astronomia i filozofia przyrody, zaczęto mówić o mnogich światach zamieszkanych. Wtedy też pojawiły się pierwsze spekulacje o mieszkańcach Marsa czy Wenus. Choć z dzisiejszej perspektywy wydają się one naiwne, miały ogromne znaczenie dla rozwoju myślenia naukowego. Pokazywały, że ciekawość może przekraczać granice lęku i dogmatu. Człowiek zaczął zadawać pytania, które wcześniej należały tylko do mitów i religii. XIX wiek przyniósł eksplozję wiedzy. Udoskonalone teleskopy pozwoliły zobaczyć powierzchnię planet z niespotykaną dotąd dokładnością. Giovanni Schiaparelli opisał na Marsie tajemnicze canali, które wkrótce wywołały sensację. Ludzie zaczęli wierzyć, że to ślady obcej cywilizacji. Choć później okazało się, że był to błąd obserwacji i tłumaczenia, to właśnie ta pomyłka obudziła w społeczeństwie wyobraźnię, która trwa do dziś. W tym samym czasie naukowcy tacy jak Charles Darwin czy Louis Pasteur udowadniali, że życie jest procesem biologicznym, wynikającym z warunków, a nie cudu. Wtedy po raz pierwszy można było zadać pytanie o życie poza Ziemią nie tylko z wiarą, ale i z metodą. Na początku XX wieku technologia zaczęła doganiać marzenia. Radioteleskopy, rakiety i pierwsze loty kosmiczne otworzyły zupełnie nową epokę. Epokę kontaktu z rzeczywistością, o której wcześniej tylko marzono. W 1950 roku Enrico Fermi zadał słynne pytanie: gdzie oni są? Jeśli życie jest zjawiskiem powszechnym, dlaczego nikt się z nami nie skontaktował? To pytanie, proste i logiczne, wciąż pozostaje jednym z największych paradoksów współczesnej nauki. Od tego momentu poszukiwanie życia stało się nie tylko domeną astronomii, ale całej nauki o istnieniu. Współczesny człowiek stoi dziś na granicy wiedzy, której nie potrafi jeszcze nazwać. Dzięki teleskopom, sondom i misjom planetarnym widzimy więcej niż kiedykolwiek wcześniej, ale jeżeli więcej widzimy, tym mocniej czujemy ogrom niewiedzy. Każdy piksel przesłany z Marsa, każda kropla wody odkryta pod lodem Europy czy Enceladusa, każda odległa planeta widoczna przez teleskop Webba to fragment tej samej opowieści. Opowieści o poszukiwaniu towarzystwa we wszechświecie. Nie po to, by zaspokoić ciekawość, ale by lepiej zrozumieć samych siebie. Można zauważyć, że w tym długim procesie pytanie, czy jesteśmy sami, przestało być tylko kwestią biologii, stało się pytaniem o naturę świadomości i znaczenie życia w ogóle. Bo jeśli życie może powstać w innych miejscach, jeśli może przybierać inne formy i kierować się innymi zasadami, to może nie jesteśmy wyjątkowi, a jedynie częścią większej całości. W tej myśli jest coś uspokajającego. Nie umniejsza nam, lecz wpisuje nas w rytm, który trwa niezależnie od tego, czy o nim wiemy. Współczesna nauka próbuje opisać to pytanie językiem dowodów, ale jego rdzeń wciąż pozostaje filozoficzny. Każde odkrycie, każda analiza pyłu z komety czy mikroskopijnych struktur w meteorytach to kolejne otwarcie drzwi. Za nimi nie czeka jednoznaczna odpowiedź, lecz jeszcze więcej pytań. I właśnie w tym tkwi piękno nauki, w cierpliwości wobec niewiedzy, w gotowości, by przyjąć, że wciąż nie rozumiemy wszystkiego, w akceptacji, że niewiedza też może być formą wiedzy. W miarę jak badania postępują, coraz częściej mówi się o tym, że poszukiwanie życia w kosmosie to także sposób na poszukiwanie sensu na Ziemi. Patrząc na bezkres gwiazd, człowiek lepiej dostrzega kruchość własnego istnienia. Nasze planety, oceany i ekosystemy
stają się wtedy częścią tej samej historii. Historii życia jako zjawiska, które przenika cały kosmos. Może to właśnie dlatego nawet w najbardziej nowoczesnych laboratoriach wciąż czujemy coś ze starożytnej tęsknoty. Tego samego pragnienia, które mieli ludzie, patrzący w niebo z pustyni, z górskich dolin czy z pokładów statków na oceanie. Warto pomyśleć, że ta ciągłość od mitów po współczesną naukę jest czymś niezwykle ludzkim. Łączy nas przez tysiące pokoleń, niezależnie od języka i epoki. Kiedy więc mówimy dziś o życiu poza Ziemią, nie chodzi tylko o obce istoty, lecz o własną potrzebę zrozumienia, o to, że w pytaniu o innych zawsze szukamy siebie i że w tej ciszy kosmosu, w tym spokojnym milczeniu gwiazd, być może odnajdujemy odbicie naszego własnego istnienia. W tym miejscu rodzi się nowa dziedzina, nauka, która próbuje łączyć biologię, chemię, fizykę i astronomię, by odpowiedzieć na dawne pytanie nowym językiem. Astrobiologia nie obiecuje cudów, nie daje pewnych odpowiedzi, ale uczy pokory wobec rzeczy, których jeszcze nie rozumiemy. I to właśnie tam, w tej nauce o możliwościach, zaczyna się następny etap naszej podróży. Z pradawnych pytań i filozoficznych marzeń wyłoniła się potrzeba zrozumienia życia jako zjawiska naukowego. Tak narodziła się astrobiologia, cicha, cierpliwa dziedzina, w której łączy się biologia i kosmos. O niej opowiada następna część tej historii. Każda dziedzina nauki ma swój moment narodzin, kiedy rozproszone pytania zaczynają tworzyć spójny porządek. Tak stało się z astrobiologią, która połączyła astronomię, fizykę i biologię we wspólne dociekanie. Jak mogło powstać życie poza Ziemią? Nie narodziła się z jednego odkrycia, lecz z długiego pasma obserwacji i prób układanych cierpliwie w całość. W XIX wieku pojawił się nowy sposób myślenia o życiu. Charles Darwin pokazał, że różnorodność organizmów jest wynikiem naturalnej ewolucji, nie jednorazowego aktu. Równolegle chemicy odkrywali, iż związki organiczne da się wytwarzać w laboratorium. To przesunęło akcent z wyjątkowości ku prawom natury. Gdy pod koniec tego samego stulecia rozpowszechniła się spektroskopia, okazało się, że pierwiastki znane z Ziemi występują również w odległych gwiazdach. Wodór, tlen i węgiel stały się wspólnym alfabetem kosmosu, a z tą świadomością przyszła intuicja, że życie może nie być zjawiskiem lokalnym. Początek XX wieku przyniósł pierwsze spójne hipotezy o źródłach życia. Svante Arrhenius zaproponował panspermię, dopuszczając przemieszczanie się zarodków życia między światami. Choć dziś traktuje się ją ostrożnie, pokazała, że granice między planetami nie muszą być całkowite. Kilka dekad później Aleksander Oparin i John Haldane opisali scenariusz pierwotnej zupy, w której proste cząsteczki w warunkach młodej Ziemi mogły tworzyć coraz bardziej złożone układy. W ślad za tą myślą poszły badania eksperymentalne. W 1953 roku Stanley Miller i Harold Urey odtworzyli w aparaturze mieszankę gazów oraz źródła energii przypominające warunki pradawnej atmosfery. Po kilku dniach w wodzie pojawiły się aminokwasy. Wynik nie dowiódł narodzin życia, lecz wskazał, że chemia sama z siebie potrafi wytwarzać cegiełki biologii. To był impuls, który nadał tej dziedzinie wyraźny kierunek. Równolegle postępowało otwieranie kosmosu. Era lotów załogowych i bezzałogowych, od Gagarina po sondy Voyager i lądowniki Viking, zmieniła perspektywę. Z orbity Ziemia przestała wyglądać jak centrum świata. Stała się delikatną biosferą w przestrzeni.
W 1959 roku w amerykańskiej agencji kosmicznej utworzono zespoły łączące biologów, geologów i fizyków atmosfery, by przygotować metody rozpoznawania życia tam, gdzie nie znamy jeszcze jego form. Pytanie, co właściwie mamy wykryć, zbliżyło naukę do filozofii bardziej niż było to wcześniej oczywiste. W 1960 roku Frank Drake rozpoczął pierwsze nasłuchy w ramach programu poszukiwania inteligencji pozaziemskiej. Radioteleskopy miały wychwycić sygnały nie będące dziełem natury. Drake zaproponował także słynne równanie, które porządkuje niewiadome dotyczące liczby cywilizacji w naszej galaktyce. Nie dawało ono twardej odpowiedzi, ale uczyło myślenia w kategoriach prawdopodobieństwa. W tym samym czasie Carl Sagan budował pomost między danymi a ich znaczeniem, współtworząc przekaz dla hipotetycznych znalazców złotej płyty sond Voyager, gest naukowy i zarazem humanistyczny, oparty na przekonaniu o uniwersalności ciekawości. W ostatniej dekadzie XX wieku astrobiologia sformowała się instytucjonalnie. W 1998 roku powstał Narodowy Instytut Astrobiologii, a podobne ośrodki utworzono w Europie i Japonii. Od tego momentu badania stały się systematyczne. Obejmują mikroorganizmy w ekstremach środowiskowych, modele atmosfer egzoplanet, analizy meteorytów oraz instrumenty do wykrywania związków organicznych na innych ciałach niebieskich. Dzięki misjom planetarnym pozyskujemy dane geochemiczne z Marsa, a dzięki teleskopom widma chemiczne odległych światów. Marzenie zamieniło się w dyscyplinę. W centrum pozostaje jednak to samo, fundamentalne pytanie: czym jest życie? Postęp poszerza horyzont, ale zarazem uwydatnia kruchość definicji. Można zauważyć, że każda nowa obserwacja od aminokwasów w meteorytach po mikroby w kominach hydrotermalnych oswaja myśl o uniwersalności procesów prowadzących do złożoności. Nauka uczy cierpliwości. Brak sygnału nie jest brakiem zjawiska, a rozpoznanie wymaga wielu spójnych wskazówek, nie pojedynczego dowodu. Astrobiologia stała się więc nauką o możliwościach i granicach. Pyta, jak materia organizuje się w systemy zdolne do utrzymania porządku, przekazu informacji i ewolucji. W tym sensie to przedsięwzięcie równie naukowe, co humanistyczne. Badając inne światy, lepiej rozumiemy własny. Porządkując scenariusze narodzin życia, tworzymy mapę sensów, które przypisujemy istnieniu. Tak domyka się pierwszy etap tej opowieści od intuicji i hipotez do dojrzałej dziedziny. Aby jednak skutecznie jej szukać śladów poza Ziemią, trzeba doprecyzować przedmiot poszukiwań. Czym dokładnie jest to, co nazywamy życiem, jakie ma cechy konieczne, a jakie jedynie lokalne. Z narodzin astrobiologii wyłania się więc pytanie bardziej podstawowe. Zanim wyruszymy dalej, musimy spokojnie zdefiniować samo życie w jego możliwie uniwersalnym sensie. Zanim zaczniemy szukać życia poza Ziemią, trzeba uchwycić samo pojęcie życia. Na pierwszy rzut oka wydaje się oczywiste. Roślina rośnie, zwierzę się porusza, człowiek oddycha. Gdy jednak próbujemy zbudować ścisłą definicję, natychmiast pojawiają się wyjątki. Wirusy rozmnażają się wyłącznie w komórkach gospodarza. Kryształy potrafią się powielać, choć nie zaliczamy ich do istot żywych. Bakterie mogą trwać w uśpieniu przez tysiące lat, jakby zawieszone między trwaniem a rozpadem. Jedna cecha nie wystarcza. Potrzebny jest obraz procesów. Dlatego biolodzy opisują życie jako zespół właściwości. Metabolizm,
wzrost, reakcje na bodźce, dziedziczenie i ewolucję. Coraz częściej akcent przesuwa się z katalogu cech ku dynamice systemu. Życie to zorganizowana materia podtrzymywana ciągłą wymianą energii z otoczeniem. Komórka utrzymuje wewnętrzny porządek w stanie dalekim od równowagi. A kiedy przepływ energii słabnie, struktura cofa się do prostszych układów. To ruch na granicy porządku i chaosu. Fizycy i teoretycy informacji proponują ujęcie bardziej ogólne. Życie można rozumieć jako proces utrzymywania porządku kosztem otoczenia oraz zarządzania informacją. Ta intuicja została wzmocniona przez biologię molekularną. Struktura DNA pokazała, że fundamentem jest kod, którym materia zapisuje instrukcje dla samej siebie. 4 zasady azotowe tworzą język, w którym powstają białka, błony, całe szlaki metaboliczne, mutacje i rekombinacje sprawiają, że ten język nieustannie testuje nowe rozwiązania. Każdy organizm to kronika ewolucji zapisana w sekwencjach. Z tej perspektywy życie jawi się jako samopodtrzymujący się przepływ informacji. Kopiowanie, naprawa, selekcja. Komórki dzielą się, przekazując kod, a środowisko filtruje warianty. Powtarzalność i zmiana współistnieją, jak spokojny puls, który utrzymuje rytm całości. Można zauważyć, że to, co nazywamy istotą żywą, jest raczej procesem niż rzeczą, czasownikiem, nie rzeczownikiem. Przez długi czas sądzono, że życie wymaga tego, co znamy z Ziemi: węgla, wody, łagodnej temperatury, światła. Badania ekstremofilów poszerzyły horyzont. W kominach hydrotermalnych, w kwaśnych jeziorach, w wysokim zasoleniu, pod lodem i głęboko w skałach znaleziono organizmy, które funkcjonują bez światła, korzystając z energii chemicznej. Skoro tu możliwe są tak odmienne strategie, to w innych światach również nie trzeba oczekiwać kopii ziemskich ekosystemów. Trwają eksperymenty nad alternatywnymi chemicznymi podstawami z udziałem krzemu czy cieczy innych niż woda, choć stabilne, samopowielające się układy nie zostały jeszcze zademonstrowane. Równolegle rozwija się biologia syntetyczna. W laboratoriach powstają protocelle i minimalne genomy, które potrafią utrzymywać gradienty, przeprowadzać reakcje i czasem dzielić się w prymitywnej formie. Nie są to pełnoprawne organizmy, ale pokazują, że granica między ożywionym a nieożywionym zależy od organizacji, a nie od pojedynczej, magicznej cząsteczki. Kiedy pojawi się system zdolny do samoreplikacji, dziedziczenia i ewolucji, spór o słowa ustąpi faktom. Kluczowa staje się więc kategoria emergencji. Właściwości życia nie wynikają liniowo z właściwości składników, lecz rodzą się z sieci interakcji. Woda nie jest wilgotna dla pojedynczej cząsteczki. Wilgotność ujawnia się dopiero w układzie wielu cząsteczek. Podobnie z życiem. Atomy są te same, ale ich relacje tworzą nową jakość. To dlatego poszukiwanie jednej, koniecznej cechy kończy się niepowodzeniem, a opowieść o życiu musi być opowieścią o strukturze, przepływie i relacjach. Filozofia nauki podkreśla jeszcze jeden wymiar. Życie łączy świat materii ze światem znaczenia. Sekwencja nukleotydów coś znaczy dla układu, który tę sekwencję odczytuje. Pojawia się pętla. Informacja stwarza maszynerię, a maszyneria interpretuje informacje. W tym sensie żywy system jest wrażliwy na symbolikę własnego kodu, co odróżnia go od procesów czysto fizycznych. Ciekawym kierunkiem badań jest poszukiwanie drugiego drzewa życia na samej Ziemi, czyli linii pochodzenia, która nie wywodzi się z powszechnego przodka znanego biosferze.
Niezależny rodowód w zamkniętych niszach byłby mocnym argumentem, że powstawanie życia to naturalny skutek praw chemii, a nie jednorazowa osobliwość. Taki wynik zmieniłby także rachunek prawdopodobieństwa dla innych światów. W erze systemów uczących się wraca pytanie o granice definicji. Czy zdolność do utrzymywania porządku informacyjnego i adaptacji wystarcza, by mówić o życiu bez ciała biologicznego? Odpowiedź nie jest przesądzona, ale staje się praktycznie istotna dla astrobiologii, bo rozszerza katalog możliwych form, których śladów powinniśmy szukać. Dlatego badacze mówią dziś nie tyle o szukaniu życia, co o szukaniu biosygnatur. To wzorce gazów w atmosferach, które trudno wytłumaczyć bez ciągłych procesów biologicznych. To pigmenty, izotopy, minerały powstające w specyficznych warunkach, to zachowania systemów oparte na przepływie energii i informacji, które wskazują na utrzymywanie porządku wewnętrznego. Pojedynczy sygnał nie wystarcza, liczy się zgodny zestaw przesłanek. Wniosek jest spokojny i szeroki. Życie to nie jedna forma, lecz spektrum możliwości. Może przyjmować postać komórki, sieci, kolonii, a może kiedyś także systemu niebiologicznego, który spełnia te same funkcje informacyjne. Istotą nie jest kształt, lecz zdolność do trwania, naprawy, kopiowania i różnicowania. W tym znaczeniu życie bywa nazywane sposobem, w jaki wszechświat organizuje informacje i obserwuje własne procesy. Tak ujęty obraz prowadzi naturalnie dalej. Skoro rozumiemy, że sednem są organizacja, energia i informacja, możemy pytać, w jakich warunkach materia najłatwiej przyjmuje te role. Odpowiedź kieruje nas ku chemii życia do pierwiastków, reakcji i środowisk, które tworzą ramy dla powstania i trwania złożonych układów. W następnym kroku przechodzimy więc od definicji do architektury, od sensu życia do jego chemicznego warsztatu. Aby zrozumieć narodziny życia, trzeba zejść do poziomu atomów i cząsteczek. Złożoność organizmów wyrasta z prostego zestawu pierwiastków: węgla, wodoru, tlenu, azotu, fosforu i siarki. Są powszechne w całym kosmosie, w atmosferach gwiazd, mgławicach i pyle międzyplanetarnym. Dlatego coraz częściej traktujemy życie jako konsekwencję praw natury, a nie rzadki przypadek. Węgiel jest szczególnym architektem. Tworzy stabilne łańcuchy, pierścienie i rozgałęzienia, z których powstają białka, lipidy, cukry i kwasy nukleinowe. Krzem, choć bywa wskazywany jako alternatywa, tworzy mniej trwałe układy w typowych warunkach planetarnych. Drugim filarem jest woda. Dzięki wiązaniom wodorowym rozpuszcza wiele substancji, przenosi ciepło i umożliwia reakcje, a w stanie ciekłym pozostaje w szerokim zakresie temperatur. Azot, tlen, fosfor i siarka dopełniają tej chemii, budując białka, oddech komórkowy, helisę, DNA i stabilność enzymów. Wszystkie pochodzą z wnętrz gwiazd, które rozrzucają materię w przestrzeń. Żywe organizmy niosą więc ślad gwiezdnego pochodzenia. Młoda Ziemia oferowała gęstą atmosferę z metanem, amoniakiem, parą wodną i dwutlenkiem węgla oraz obfite źródła energii, wyładowania, promieniowanie nadfioletowe i ciepło wnętrza planety. W takich warunkach powstawały proste związki organiczne spłukiwane do oceanów, gdzie łączyły się w coraz bardziej złożone układy. W pewnym momencie pojawiła się struktura zdolna do samopowielania, granica między chemią a biologią została przekroczona. Eksperymenty pokazują, że aminokwasy, cukry i lipidy mogą powstawać spontanicznie. RNA bywa jednocześnie nośnikiem informacji i katalizatorem. Lipidy samorzutnie tworzą pęcherzyki, czyli zalążki błon.
To jeszcze nie organizm, ale wystarczający zestaw, aby zaczęła działać ewolucja. Co ważne, złożone cząsteczki organiczne znajdujemy także poza Ziemią w kometach, obłokach międzygwiezdnych oraz meteorytach. Słynny meteoryt z Australii przyniósł dziesiątki aminokwasów, a obserwacje radiowe rejestrują w przestrzeni formaldehydy, alkohole i węglowodory. Budulec życia okazuje się kosmicznie rozproszony. Na tej podstawie rodzi się obraz procesu, który nie wymaga wyjątków, a jedynie sprzyjających warunków, właściwych pierwiastków, stabilnego środowiska i źródła energii. Strefa zamieszkiwalna, definiowana przez możliwość występowania wody w stanie ciekłym, jest jedną z dróg do takiej stabilności nie jedyną, ale dobrze poznaną. Chemia życia balansuje między trwałością a reaktywnością. Cząsteczki muszą być dość stabilne, aby przetrwać i dość podatne na reakcje, aby tworzyć nową złożoność. W tej równowadze tkwi sekret trwania. Te pradawne procesy wciąż dzieją się w nas. Każda komórka powtarza rytm wytwarzania białek, kopiowania DNA i wymiany energii. Niesiemy historię pierwotnych oceanów w mikroskopijnych reakcjach, które zachodzą nieprzerwanie i cicho, jak spokojny puls. Współczesne badania rozszerzają tę opowieść. Symulacje komputerowe testują ścieżki samoorganizacji, komory wysokiego ciśnienia i niskiej temperatury, odtwarzają obce światy, a instrumenty w misjach kosmicznych mają wyłapywać powstające po drodze związki. Z oddali widać to prosto. Życie jest jednym ze sposobów, w jakie natura porządkuje energię i informacje. Chemia nie ma intencji, ale tworzy możliwości. Z prostych cząsteczek powstają układy zdolne do kopiowania i różnicowania, a z nich cała różnorodność organizmów. Ta świadomość otwiera kolejne drzwi. Skoro znamy składniki i ich zachowania, możemy spojrzeć na planety wokół innych gwiazd, jak na laboratoria, w których te same zasady zadziałały podobnie albo zupełnie inaczej. Stąd już krok do opowieści o mnogości światów i o tym, jakich warunki mogą kształtować granice życia. Jeszcze kilka dekad temu mogliśmy jedynie przypuszczać, że wokół innych gwiazd istnieją planety. Dziś wiemy, że niemal każda z nich ma własny system układ mniejszych ciał krążących, jak nasza Ziemia wokół Słońca. Odkrycie egzoplanet, czyli planet spoza Układu Słonecznego, to jedno z największych osiągnięć współczesnej astronomii. Pokazało, że nasz świat nie jest wyjątkiem, lecz jednym z miliardów wariantów możliwej rzeczywistości. W ciągu zaledwie kilku dziesięcioleci liczba znanych planet pozasłonecznych wzrosła z 0 do 1000, a każdego roku odkrywamy kolejne. Pierwsze potwierdzone odkrycie egzoplanet nastąpiło w 1992 roku. Było to zaskoczenie, ponieważ planety te krążyły nie wokół zwykłej gwiazdy, lecz wokół pulsara martwego, niezwykle gęstego obiektu, który obraca się z olbrzymią prędkością i wysyła regularne impulsy promieniowania. Wydawało się niemożliwe, by w tak ekstremalnych warunkach mogło istnieć cokolwiek przypominającego planetarny system. A jednak natura znów okazała się bardziej pomysłowa niż przypuszczaliśmy. Wkrótce potem, w 1995 roku, astronomowie Michel Mayor i Didier Queloz ogłosili odkrycie planety 51 Pegasi b, pierwszej egzoplanety krążącej wokół gwiazdy podobnej do Słońca. Ta planeta była zaskakująco inna od Ziemi. Znajdowała się bardzo blisko swojej gwiazdy, okrążając ją w zaledwie 4 dni, a jej masa była podobna do masy Jowisza. Był to więc gazowy olbrzym, który nie powinien istnieć w tak gorącym rejonie.
Odkrycie 51 Pegasi B zmusiło naukowców do przemyślenia tego, co uważali za normalne w kosmosie. Wkrótce zaczęto odkrywać coraz więcej podobnych planet, nazwanych gorącymi Jowiszami. Pokazały one, że układy planetarne mogą wyglądać zupełnie inaczej niż nasz. Z czasem technologia obserwacyjna stała się dokładniejsza. Teleskop Keplera, wystrzelony w 2009 roku, pozwolił na masowe wykrywanie egzoplanet dzięki metodzie tranzytu. Polega ona na mierzeniu maleńkich spadków jasności gwiazdy, które występują, gdy planeta przechodzi przed jej tarczą. Dzięki temu udało się odkryć tysiące nowych światów od skalistych, podobnych do Ziemi, po olbrzymy o gęstej atmosferze. Niektóre planety krążą wokół dwóch gwiazd jednocześnie, inne mają orbity tak wydłużone, że przez większość czasu znajdują się w mrocznej przestrzeni, a tylko przez krótki moment ogrzewają się ciepłem swojego Słońca. Wśród tych odkryć pojawiła się idea strefy zamieszkiwalnej, obszaru wokół gwiazdy, w którym może istnieć woda w stanie ciekłym. To jeden z podstawowych warunków, jakie znamy dla życia. Jednak nawet ta definicja zaczyna się rozszerzać. Niektóre księżyce w naszym Układzie Słonecznym, jak Europa czy Enceladus, znajdują się poza klasyczną strefą zamieszkiwalną, a mimo to posiadają oceany ukryte pod grubą warstwą lodu. Oznacza to, że ciepło nie musi pochodzić tylko od gwiazdy, może być efektem energii wewnętrznej planety powstającej w wyniku tarcia grawitacyjnego. Różnorodność światów jest niemal nieograniczona. Istnieją planety oceaniczne, całkowicie pokryte wodą, planety pustynne, gdzie atmosfera składa się głównie z dwutlenku węgla i pyłów, a także superziemie skaliste planety większe od naszej, na których grawitacja i ciśnienie tworzą zupełnie inne warunki fizyczne. Są też mini-Neptuny, światy z gęstymi atmosferami wodorowo-helowymi, gdzie powierzchnia nie istnieje w klasycznym sensie. Każdy z tych typów planet to osobny eksperyment natury. Niektóre z najciekawszych egzoplanet mają cechy zaskakująco podobne do Ziemi. Planeta Kepler 452, odkryta w 2015 roku, krąży wokół gwiazdy podobnej do naszego Słońca i znajduje się w strefie, w której mogłaby istnieć woda w stanie ciekłym. Z kolei TRAPPIST-1, układ położony 40 lat świetlnych od nas, posiada aż 7 skalistych planet, z których 3 leżą w potencjalnie sprzyjającej strefie. Te odkrycia rozbudziły wyobraźnię nie tylko naukowców, ale i opinii publicznej. Po raz pierwszy mogliśmy mówić o miejscach, które naprawdę przypominają dom. Jednak życie, jeśli istnieje gdzieś poza Ziemią, nie musi rozwijać się w miejscach podobnych do nas. Może powstawać w warunkach, które wydają się dla nas nieprzyjazne, w atmosferach bogatych w metan, w oceanach amoniaku, na powierzchniach planet bez światła. Egzoplanety takie jak HD 189 733 pokazują, że pogoda może tam być dramatycznie inna niż na Ziemi. Deszcze ze szkła, wiatry o prędkości kilku tysięcy kilometrów na godzinę, temperatury sięgające 1000 stopni. Mimo to chemia życia może znaleźć sposób, by się tam zakorzenić, jeśli tylko istnieją stabilne źródła energii. Współczesne obserwacje atmosfer egzoplanet pozwalają nam zajrzeć w ich skład chemiczny. Teleskop Jamesa Webba wykrywa w nich ślady pary wodnej, metanu i dwutlenku węgla. Każdy z tych związków może być oznaką procesów biologicznych, ale równie dobrze może wynikać z geologii. Dlatego naukowcy podchodzą do tych wyników z ostrożnością. Poszukiwanie życia nie polega na znalezieniu jednego dowodu, lecz na gromadzeniu wielu spójnych wskazówek.
W tym kontekście różnorodność planet nabiera jeszcze większego znaczenia. Każda z nich stanowi inny etap historii materii, inne połączenie temperatury, ciśnienia, grawitacji i chemii. Zrozumienie tej różnorodności pozwala zbudować szerszy obraz tego, jak może wyglądać życie w różnych środowiskach. Wystarczy spojrzeć na Ziemię, by zrozumieć, że nawet w obrębie jednej planety życie potrafi przybierać nieskończone formy, od bakterii w lodzie Antarktydy po mikroorganizmy w kominach hydrotermalnych. Można zauważyć, że każde nowe odkrycie planety zmienia nasze pojęcie o możliwym. To, co jeszcze niedawno wydawało się wyjątkiem, dziś staje się regułą. Widzimy światy, które orbitują wokół czerwonych karłów, wokół podwójnych gwiazd, a nawet takie, które dryfują samotnie w przestrzeni, niezwiązane z żadnym słońcem. Takie planety samotne mogą być pozostałością po zniszczonych układach, ale mogą też same stanowić miejsce, gdzie w głębi, pod grubą warstwą lodu, istnieje ciepło wewnętrzne, wystarczające do utrzymania ciekłej wody. Każdy nowy świat to przypomnienie, że wszechświat jest bardziej zróżnicowany, niż możemy pojąć. Z perspektywy nauki ta różnorodność nie jest chaosem, lecz naturalnym skutkiem praw fizyki. Tam, gdzie istnieje materia, energia i czas, powstają planety. A tam, gdzie powstają planety, pojawia się przestrzeń dla życia, choćby w najbardziej nieoczekiwanej formie. To zrozumienie kieruje nas ku kolejnemu etapowi. Jeśli życie może rozwijać się w tylu środowiskach, jak bardzo potrafi być elastyczne? Czy jego granice sięgają dalej, niż sądzimy? Odpowiedzi na te pytania podsuwa badanie organizmów, które nie znają pojęcia niemożliwego ekstremofilii, istot zdolnych przetrwać w warunkach, które dla nas byłyby śmiertelne. I to właśnie one w swojej niezwykłej odporności otwierają drzwi do zrozumienia życia poza Ziemią. Przez długi czas wydawało się, że życie potrzebuje delikatnej równowagi, umiarkowanej temperatury, tlenu, światła i stabilnego klimatu. Dopiero w drugiej połowie XX wieku nauka odkryła, jak bardzo to przekonanie było ograniczające. Wraz z rozwojem mikrobiologii i badań głębokich oceanów okazało się, że życie potrafi istnieć w miejscach, które jeszcze niedawno uznano by za całkowicie martwe. Tak narodziło się pojęcie ekstremofilii, organizmów, które nie tylko przystosowują się do skrajnych warunków, ale często potrzebują ich, by przetrwać. Ekstremofile udowodniły, że granice życia są znacznie szersze niż kiedykolwiek sądzono. Występują w lodach Antarktydy, w kominach hydrotermalnych na dnie oceanów, w kwaśnych jeziorach, w pustyniach, a nawet w skałach głęboko pod powierzchnią Ziemi. Ich istnienie wymusiło na naukowcach rewizję podstawowych definicji biologii. Jeśli życie może przetrwać w tak odmiennych środowiskach tutaj na Ziemi, to może również istnieć w równie ekstremalnych warunkach na innych planetach czy księżycach. Jednym z pierwszych środowisk, które zwróciły uwagę badaczy, były głębinowe źródła hydrotermalne. Odkryto je w latach 70. XX wieku na dnie Pacyfiku. Z kominów wulkanicznych, przypominających czarne wieże, wydobywały się gorące gazy o temperaturze przekraczającej 300 stopni Celsjusza, bogate w siarkowodór i metale. Ku zaskoczeniu naukowców, wokół tych miejsc tętniło życie. Krewetki, małże i bakterie tworzyły złożone ekosystemy, które istniały bez dostępu do światła słonecznego. Zamiast fotosyntezy, podstawą łańcucha pokarmowego była chemosynteza, proces, w którym mikroorganizmy czerpały energię z reakcji chemicznych zachodzących między minerałami a gazami. Te mikroorganizmy, zwane termofilami,
potrafią przetrwać temperatury, w których większość białek ulegałaby zniszczeniu. Ich enzymy i błony komórkowe zbudowane są z bardziej stabilnych cząsteczek, które wytrzymują ekstremalne warunki. Badania nad nimi doprowadziły do odkryć wykorzystywanych w biotechnologii MIN, w technikach analizy DNA. Ale co ważniejsze, pokazały, że życie nie potrzebuje światła, aby istnieć, wystarczy energia i odpowiednia chemia. To spostrzeżenie zmieniło sposób, w jaki patrzymy na inne światy w Układzie Słonecznym. Inną grupą są psychrofile, organizmy żyjące w ekstremalnym zimnie. Znaleziono je w lodach Arktyki, w jeziorach pod antarktycznymi lodowcami, a nawet w chmurach wysokiej atmosfery. Potrafią funkcjonować w temperaturach bliskich zera, a niektóre przetrwają nawet w stanie zamarznięcia przez setki lat. Ich komórki zawierają specjalne białka zapobiegające tworzeniu się kryształków lodu, które mogłyby je zniszczyć. Dzięki nim membrany komórkowe pozostają elastyczne, a enzymy działają mimo niskiej temperatury. Takie organizmy stały się wzorem dla badań nad możliwością istnienia życia na Marsie, gdzie woda występuje głównie w postaci lodu. Z kolei halofile, organizmy halofilne, rozwijają się w warunkach ekstremalnie wysokiego zasolenia tam, gdzie większość form życia nie mogłaby funkcjonować. Występują w solankach, w Morzu Martwym, w kopalniach soli i w krystalizujących się jeziorach. Ich komórki potrafią regulować stężenie jonów, by uniknąć odwodnienia. Niektóre z nich wykorzystują światło do wytwarzania energii, używając do tego nie chlorofilu, lecz innego barwnika retinalu. Dla astrobiologów to ważny trop, bo planety takie jak Mars czy niektóre księżyce Jowisza również mają bardzo słone powierzchnie. Wśród ekstremofili znajdziemy też acidofile, które rozwijają się w środowisku silnie kwaśnym, i alkalifile, które żyją w środowisku zasadowym. Na przykład w jeziorze Mono w Kalifornii, gdzie pH przekracza 10, odkryto bakterie, które zamiast tlenu wykorzystują arsen, pierwiastek toksyczny dla większości organizmów. To jedno z najbardziej zaskakujących odkryć ostatnich lat, pokazujące, że życie potrafi wykorzystywać do istnienia nawet substancje uważane dotąd za śmiertelne. Istnieją też organizmy zdolne przetrwać promieniowanie, które zniszczyłoby każdą znaną formę życia. Deinococcus radiodurans, bakteria zwana konanem wśród mikroorganizmów, potrafi przetrwać dawki promieniowania 1000 razy większe niż śmiertelne dla człowieka. Jej DNA po napromieniowaniu pęka na setki fragmentów, lecz komórka potrafi w ciągu kilku godzin je poskładać, przywracając pełną funkcjonalność. Naukowcy przypuszczają, że mechanizmy naprawcze tej bakterii mogłyby pozwolić na przetrwanie w przestrzeni kosmicznej, gdzie promieniowanie jest jednym z głównych zagrożeń dla życia. Ekstremofile znaleziono także głęboko pod powierzchnią Ziemi w skałach, gdzie ciśnienie i temperatura są tak wysokie, że trudno mówić o środowisku w tradycyjnym sensie. Tam, setki metrów pod dnem oceanów, żyją mikroorganizmy, które czerpią energię z reakcji chemicznych między minerałami a wodą. Ich tempo życia jest niezwykle powolne. Komórki dzielą się raz na setki, a nawet tysiące lat. To pokazuje, że życie potrafi przetrwać w niemal całkowitym bezruchu, jakby zamrożone w czasie. Te odkrycia mają znaczenie znacznie wykraczające poza biologię Ziemi. Wskazują, że podobne procesy mogły zachodzić lub wciąż zachodzą na innych planetach i księżycach. Mars z jego dawnymi korytami rzecznymi, Europa z podpowierzchniowym oceanem, Enceladus wyrzucający w przestrzeń gejzery lodowej wody, wszystkie te miejsca przypominają środowiska,
w których ekstremofile radzą sobie doskonale. Nie trzeba więc wyobrażać sobie obcych cywilizacji, by mówić o życiu poza Ziemią. Wystarczy pomyśleć o bakteriach, które przetrwają tam, gdzie my widzimy tylko pustkę. Współczesne eksperymenty potwierdzają, że niektóre ekstremofile mogą przeżyć warunki podobne do tych panujących na innych planetach. Próżni kosmicznej, w silnym promieniowaniu, w ekstremalnym chłodzie mikroorganizmy z rodzaju tardigradów, zwane niesporczakami, potrafią przejść w stan anabiozy i przetrwać. Niesporczaki są niezwykle odporne. Znoszą wrzenie wody, promieniowanie kosmiczne i brak tlenu. W 1980 roku radzieccy naukowcy przypadkowo odkryli, że po latach spędzonych w stanie wysuszenia potrafią wrócić do życia po kontakcie z wodą. Ich istnienie stało się symbolem granic biologicznej wytrzymałości. Można zauważyć, że badanie ekstremofilii zmieniło sposób, w jaki myślimy o pochodzeniu i rozprzestrzenianiu się życia. Hipoteza panspermii, według której życie mogło przemieszczać się między planetami, zyskała nowe znaczenie. Jeśli mikroorganizmy są w stanie przetrwać promieniowanie i ekstremalne temperatury, to podróż w przestrzeni kosmicznej nie musi być niemożliwa. Meteoryty, które powstają w wyniku uderzeń w planety, mogą wyrzucać cząstki materii zawierające żywe mikroby. Gdy taki fragment trafi na inną planetę, w odpowiednich warunkach może zapoczątkować nowy cykl istnienia. W badaniach nad ekstremofilami kryje się też lekcja dla nas samych. Pokazują one, że życie nie jest zjawiskiem kruchym i przypadkowym, lecz niezwykle odpornym. Nie wymaga idealnych warunków, potrafi przystosować się do niemal wszystkiego. Z tej perspektywy Ziemia nie jest jedynym miejscem, które mogłoby podtrzymać istnienie. Jest po prostu jednym z wielu wariantów, w których chemia i energia znalazły wspólny rytm. To odkrycie prowadzi nas naturalnie do kolejnego etapu poszukiwań. Skoro wiemy już, że życie potrafi istnieć w niemal każdej formie i w niemal każdym środowisku, pozostaje pytanie, gdzie w naszym Układzie Słonecznym znajdują się najbardziej obiecujące miejsca do jego odkrycia. Jednym z nich, bliskim i fascynującym, jest Mars, czerwona planeta, która od dawna rozpala wyobraźnię i stanowi laboratorium nadziei na znalezienie śladów życia poza Ziemią. Mars od dawna zajmuje szczególne miejsce w ludzkiej wyobraźni. To planeta, która znajduje się najbliżej nas, wystarczająco blisko, by ją obserwować, i wystarczająco daleko, by wciąż pozostawała tajemnicą. Od stuleci ludzie spoglądali na jej rdzawą poświatę na nocnym niebie, zadając to samo pytanie: czy kiedyś ktoś, tak jak my, spoglądał stamtąd na ziemię? Dziś nie szukamy już mitologicznych bogów ani cywilizacji z kanałami, lecz śladów czegoś znacznie skromniejszego, mikroskopijnych form życia, które mogły przetrwać w marsjańskim gruncie lub lodzie. Mars jest fascynujący, ponieważ jest podobny do Ziemi bardziej niż jakakolwiek inna planeta Układu Słonecznego. Ma dzień tylko nieco dłuższy od naszego, pory roku, czapy polarne i dawne koryta rzek. Choć dziś wydaje się pustynią, wszystko wskazuje na to, że w odległej przeszłości był cieplejszy i wilgotniejszy. Woda, ten podstawowy składnik życia, nie tylko tam istniała, ale mogła tworzyć oceany. Ślady dawnych dolin i delt rzecznych to zapis historii, którą planujemy odczytać. Pierwsze misje marsjańskie rozpoczęły się w latach 60. XX wieku, w czasach, gdy wiedzieliśmy o tej planecie niewiele. Amerykańskie sondy Mariner przekazały pierwsze zdjęcia jej powierzchni krajobrazu surowego, pokrytego kraterami, bez śladów roślinności. Mimo to zainteresowanie nie zniknęło.
W 1976 roku na powierzchnię Marsa dotarły dwie misje Viking. Każda z nich niosła laboratorium zdolne do przeprowadzania testów chemicznych w poszukiwaniu oznak życia. Wyniki były niejednoznaczne. Część eksperymentów sugerowała aktywność biologiczną, inne temu zaprzeczały. Po latach wielu naukowców uznało, że to nie życie, lecz chemia. Ale niepewność pozostała, a wraz z nią motywacja do dalszych badań. Mars jest planetą, na której historia zatrzymała się w połowie zdania. Miał atmosferę gęstszą niż obecne oceany, a być może nawet warunki sprzyjające powstaniu życia. Coś jednak sprawiło, że utracił większość powietrza i wody. Dziś jego atmosfera jest bardzo rzadka, złożona głównie z dwutlenku węgla. Temperatury spadają poniżej -60 stopni Celsjusza, a powierzchnia narażona jest na promieniowanie kosmiczne. To nie brzmi jak miejsce, gdzie można szukać życia, a jednak w nauce nie chodzi o komfort, lecz o możliwości. Jeśli na Ziemi istnieją organizmy, które potrafią przetrwać w lodzie, w kwasie i w próżni, to Mars również może być ich domem. Kolejne dekady przyniosły coraz bardziej zaawansowane misje. W 2004 roku łaziki Spirit i Opportunity rozpoczęły swoją podróż po marsjańskim piasku. Odkryły skały osadowe i minerały, które mogły powstać tylko w obecności wody. Potwierdziły, że Mars kiedyś był wilgotny. W 2012 roku na powierzchni wylądował łazik Curiosity, który do dziś bada skład chemiczny skał i atmosfery. Jego instrumenty wykryły ślady związków organicznych, nie dowód życia, ale jego potencjalne ślady. Wreszcie w 2021 roku dołączył Perseverance, niosący na pokładzie miniaturowy helikopter i zestaw narzędzi do zbierania próbek, które mają w przyszłości wrócić na Ziemię. Te misje mają wspólny cel zrozumieć, czy Mars był kiedyś planetą żywą. Łaziki szukają nie tyle samych organizmów, ile tzw. biosygnatur, czyli śladów procesów biologicznych. Naukowcy analizują proporcje izotopów węgla, obecność metanu, struktury skał i minerałów, które mogły powstać dzięki mikroorganizmom. Najbardziej intrygujące są właśnie pomiary metanu. Na Ziemi jego głównym źródłem są organizmy żywe. W atmosferze Marsa wykryto go kilkukrotnie, choć w bardzo małych ilościach. Może pochodzić z procesów geologicznych, ale równie dobrze może być efektem aktywności biologicznej. Dla naukowców to sygnał, że wciąż warto szukać. Woda, choć dziś ukryta, wciąż tam jest. Radary orbitujących sond pokazują podpowierzchniowe rezerwuary lodu, a w niektórych miejscach struktury przypominające wyschnięte jeziora. Zimą w okolicach biegunów tworzy się cienka warstwa lodu z dwutlenku węgla, a latem część tej substancji sublimuje, odsłaniając ciemniejsze obszary. Zmiany te dowodzą, że planeta nadal oddycha swoim rytmem, choć powoli i cicho. W poszukiwaniu życia naukowcy skupiają się dziś także na obszarach, gdzie mogą występować sole zdolne do utrzymywania ciekłej wody w niskich temperaturach. Takie środowiska są znane na Ziemi, wystarczy spojrzeć na solne jeziora w Andach czy w Arktyce. Mars, choć jałowy, jest chemicznie aktywny. W jego glebie znaleziono nadchlorany, substancje silnie utleniające, które w odpowiednich proporcjach mogą dostarczać energii mikroorganizmom. Niektórzy badacze przypuszczają, że jeśli życie kiedykolwiek istniało na Marsie, mogło przetrwać w jego wnętrzu. Pod powierzchnią jest cieplej, a skały chronią przed promieniowaniem. Analiza meteorytów pochodzących z Marsa, które spadły na Ziemię, dostarczyła niezwykłych wskazówek. W jednym z nich, nazwanym ALH 84001, znaleziono mikroskopijne struktury przypominające bakterie,
Choć nie ma pewności, czy faktycznie są one pochodzenia biologicznego, to odkrycie rozpaliło wyobraźnię naukowców i opinii publicznej. Mars stał się więc laboratorium nadziei, miejscem, w którym możemy sprawdzić, czy prawa natury, które doprowadziły do powstania życia na Ziemi, mogły działać także gdzie indziej. W tej nadziei kryje się też głębszy sens. Szukając życia na Marsie, uczymy się o własnym pochodzeniu. Każde odkrycie, nawet negatywne, mówi nam coś nowego o granicach biologii, o roli wody, o znaczeniu atmosfery i pola magnetycznego. Dla przyszłości badań kluczowe będą misje, które sprowadzą próbki marsjańskich skał na Ziemię. Ich analiza w ziemskich laboratoriach pozwoli z dokładnością nieosiągalną w kosmosie zbadać skład chemiczny, obecność minerałów i ewentualnych mikroskopijnych struktur organicznych. W planach są także misje załogowe, które mają wprowadzić człowieka w rolę bezpośredniego obserwatora. Być może pierwszy krok na Marsie będzie również pierwszym krokiem do zrozumienia, że życie nie jest tylko ziemskim zjawiskiem. Mars przypomina nam, że granica między światem martwym a żywym jest cienka. Czasem wystarczy niewielka ilość wody, ciepła i ochrony, by materia zaczęła tworzyć złożone struktury. W tym sensie Mars jest lustrem przeszłości Ziemi, obrazem tego, jak mogła wyglądać nasza planeta miliardy lat temu. Ta cicha, czerwona pustynia staje się pomostem między biologią a astronomią, między przeszłością a przyszłością. Bo jeśli życie mogło pojawić się tam, gdzie dziś widzimy tylko kurz i kamienie, to musi istnieć również w innych miejscach, jeszcze bardziej odległych. A ślady tych miejsc ukrytych pod lodem w oceanie, w cieniach księżyców czekają już na kolejnych badaczy, którzy skierują swoje sondy ku Europie i Enceladusowi, lodowym światom, gdzie ocean nigdy nie zamarza. Kiedy patrzymy na księżyce Jowisza i Saturna, trudno przypuszczać, że wśród nich mogą istnieć miejsca przyjazne życiu. Ich powierzchnie są skute lodem, pozbawione światła i otoczone surowym chłodem. A jednak to właśnie tam, w miejscach najbardziej nieprzyjaznych, kryją się jedne z najbardziej obiecujących środowisk dla istnienia życia poza Ziemią. W sercach Europy i Enceladusa, dwóch niewielkich księżyców, które z daleka wyglądają jak jałowe bryły lodu, ukryte są oceany i choć nikt jeszcze nie widział ich bezpośrednio, dowody ich istnienia stają się coraz bardziej przekonujące. Europa, jeden z 4 największych księżyców Jowisza, została odkryta w XVII wieku przez Galileusza. Przez długi czas wydawała się jednym z wielu lodowych globów w zewnętrznej części Układu Słonecznego. Dopiero w drugiej połowie XX wieku, kiedy sonda Voyager przesłała pierwsze dokładne zdjęcia jej powierzchni, okazało się, że ten świat jest inny. Lód, zamiast być pokryty kraterami, nosił ślady pęknięć, szczelin i zamarzniętych strumieni. To sugerowało, że pod tą zewnętrzną skorupą może znajdować się coś dynamicznego, ocean. Kolejne misje, szczególnie sonda Galileo w latach 90., potwierdziły tę hipotezę. Pomiar pola magnetycznego wykazał, że pod powierzchnią Europy istnieje warstwa przewodząca prąd elektryczny, prawdopodobnie słona woda. Modele geofizyczne wskazują, że ocean może mieć głębokość kilkudziesięciu kilometrów i obejmować objętość większą niż wszystkie ziemskie oceany razem wzięte. Gruba, kilkukilometrowa pokrywa lodu działa jak pokrywka chroniąca cieplejsze wnętrze przed chłodem kosmicznej próżni. Skąd jednak ciepło, które utrzymuje ten ocean w stanie ciekłym tak daleko od Słońca? Odpowiedź leży w grawitacji. Europa krąży wokół Jowisza po eliptycznej orbicie. Potężne pole grawitacyjne planety
Nieustannie ją ugniata, rozciąga i ściska, powodując tarcie we wnętrzu Księżyca. To zjawisko, znane jako ogrzewanie pływowe, generuje energię wystarczającą, by topić lód i utrzymywać ocean w stanie ciekłym przez miliardy lat. Podobny proces zachodzi na Enceladusie, jednym z mniejszych księżyców Saturna. Enceladus, choć ma zaledwie kilkaset kilometrów średnicy, stał się jednym z najważniejszych obiektów badań planetarnych po odkryciach dokonanych przez sondę Cassini. W 2005 roku, podczas przelotu w pobliżu jego południowego bieguna, sonda zarejestrowała gejzery lodowych cząsteczek i pary wodnej wyrzucane w przestrzeń z pęknięć w lodowej skorupie. Analiza składu tych wyrzutów pokazała obecność wody, metanu, dwutlenku węgla oraz związków organicznych. W niektórych strumieniach znaleziono nawet drobne cząstki krzemianów, co sugeruje, że w głębi planety istnieje kontakt wody z gorącymi skałami, podobnie jak w ziemskich kominach hydrotermalnych. To odkrycie miało ogromne znaczenie. Pokazało, że Enceladus nie jest martwym światem, ale aktywnym układem, w którym energia, woda i związki organiczne współistnieją. A właśnie te trzy czynniki są uznawane za minimalne warunki potrzebne do powstania życia. Jeśli w jego oceanie istnieją źródła ciepła i substancje chemiczne, które mogą stanowić pożywkę, to mikroorganizmy mogłyby tam przetrwać bez światła słonecznego, podobnie jak bakterie w głębinach oceanów na Ziemi. Europa i Enceladus są więc jak naturalne laboratoria astrobiologii. W obu przypadkach pod lodową powierzchnią kryją się oceany wody, które od miliardów lat pozostają w kontakcie z kamienistym dnem. Tam właśnie, w granicy między wodą a skałą, mogłyby zachodzić reakcje chemiczne prowadzące do powstania złożonych cząsteczek organicznych. Na Ziemi takie środowiska są pełne życia. Wokół kominów hydrotermalnych żyją kolonie bakterii, które czerpią energię z minerałów, a nie ze światła. Jeśli podobne procesy zachodzą na tych księżycach, mogą tam istnieć analogiczne ekosystemy. Proste, ale stabilne. W ostatnich latach rozpoczęto przygotowania do misji, które mają to sprawdzić. NASA planuje sondę Europa Clipper, której celem będzie szczegółowe zbadanie powierzchni i otoczenia Europy. Jej instrumenty mają analizować skład wyrzutów z pęknięć w lodzie i szukać w nich cząsteczek organicznych. Z kolei Europejska Agencja Kosmiczna wysłała sondę JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, która ma dotrzeć w okolice Jowisza w drugiej połowie lat 30. XXI wieku. Oprócz Europy zbada także inne księżyce lodowe, Ganimedesa i Kallisto. W dalszej przyszłości planuje się nawet misje, które mogłyby wwiercić się w lód, by dotrzeć do podpowierzchniowego oceanu i pobrać próbki. Enceladus również pozostaje w centrum uwagi. Wyrzuty jego gejzerów są tak silne, że część materii tworzy pierścień wokół Saturna. To zjawisko umożliwia badanie składu oceanu bez konieczności lądowania. Przeloty sond przez pióropusze mogą dostarczyć danych o obecności związków organicznych i potencjalnych śladów biologicznych. W przyszłości planowane są misje z jeszcze dokładniejszymi analizatorami cząsteczek, które będą w stanie wykrywać nawet pojedyncze aminokwasy czy tłuszcze, czyli to, co stanowi podstawowy zapis życia. Warto zauważyć, że Europa i Enceladus stanowią nowy typ środowiska zamieszkiwalnego, oceaniczny świat pod lodem, niezależny od światła gwiazdy. Pokazują, że życie może rozwijać się nie tylko w klasycznej strefie zamieszkiwalnej, ale także głęboko w ciemnościach, jeśli tylko istnieje źródło energii.
To zmienia nasze rozumienie tego, gdzie można go szukać. Planety lodowe, które kiedyś wydawały się martwe, okazują się jednymi z najbardziej obiecujących miejsc w Układzie Słonecznym. Można zauważyć, że w tej cichej części kosmosu powtarza się pewien wzór. Tam, gdzie jest woda, energia i czas, pojawia się możliwość życia. Lodowe światy uczą nas, że nie trzeba zielonych lasów ani błękitnych oceanów, aby natura rozpoczęła swoje eksperymenty z istnieniem. Wystarczy ocean ukryty w ciemności, w którym chemia ma dość czasu, by znaleźć drogę do złożoności. Zrozumienie tych procesów prowadzi nas krok dalej. Skoro w naszym Układzie Słonecznym istnieją światy, w których mogą panować warunki sprzyjające życiu, to ile takich miejsc może znajdować się wokół innych gwiazd? Kolejny etap tej podróży zaczyna się właśnie tam, w stronę obcych słońc, gdzie teleskopy nowej generacji próbują zajrzeć w atmosfery odległych planet, szukając w nich sygnałów, które mogą świadczyć o obecności życia. Kiedyś patrzenie w gwiazdy było gestem czystej ciekawości. Dziś stało się próbą odpowiedzi na pytanie, które towarzyszy ludzkości od tysięcy lat. Czy gdzieś tam istnieją inne światy podobne do naszego? Jeszcze w połowie XX wieku astronomowie nie mieli żadnego potwierdzonego przykładu planety poza Układem Słonecznym. Wydawało się, że Ziemia może być wyjątkiem, a jednak od czasu odkrycia pierwszej egzoplanety w 1995 roku wszystko się zmieniło. Odkrycia zaczęły napływać jedno po drugim. Najpierw dzięki teleskopom naziemnym, a później za sprawą satelitów takich jak Kepler i TESS. Dziś znamy już tysiące egzoplanet, a kolejne czekają na potwierdzenie. Większość z nich odkryto dzięki metodzie tranzytu, delikatnego spadku jasności gwiazdy, gdy planeta przechodzi przed jej tarczą. To z pozoru proste zjawisko pozwala obliczyć rozmiar planety, jej orbitę i odległość od gwiazdy. Z kolei metoda prędkości radialnych, oparta na zjawisku Dopplera, pozwala zmierzyć jej masę, obserwując subtelne kołysanie się gwiazdy pod wpływem grawitacji krążącego wokół niej świata. Te dane razem pozwoliły stworzyć pierwsze mapy planet poza naszym systemem. Okazało się, że różnorodność tych światów jest większa, niż ktokolwiek przypuszczał. Odkryto gorące Jowisze, ogromne planety krążące w odległości mniejszej niż Merkury od Słońca, superziemie, skaliste światy większe od naszej planety, a także mini-Neptuny, światy pośrednie między gazowymi a skalistymi. Niektóre krążą wokół czerwonych karłów, chłodnych i długowiecznych gwiazd, które stanowią większość w naszej galaktyce. Inne orbitują wokół gwiazd podobnych do Słońca, w strefach, gdzie temperatura może pozwalać na istnienie wody w stanie ciekłym. To właśnie ta strefa, nazywana zamieszkiwalną, stała się jednym z głównych kryteriów poszukiwań. Nie oznacza, że planeta musi być zamieszkana jedynie, że nie jest zbyt gorąca ani zbyt zimna. W tej wąskiej przestrzeni woda może pozostać w stanie ciekłym przez miliony lat, a to wystarcza, by rozpocząć procesy chemiczne prowadzące do życia. Wśród znanych egzoplanet kilka budzi szczególne zainteresowanie. TRAPPIST-1, F i G. 3 światy w układzie, oddalonym o 40 lat świetlnych, które krążą w strefie zamieszkiwalnej wokół chłodnego karła. Ich rozmiary i gęstość sugerują skalistą strukturę, a obserwacje wskazują, że mogą posiadać atmosfery. Przełomem w badaniach egzoplanet stał się teleskop Jamesa Webba. Dzięki swojej precyzji potrafi on analizować światło przechodzące przez atmosfery planet podczas tranzytów, rozdzielając je na widmo. W tych liniach można dostrzec charakterystyczne ślady cząsteczek, pary wodnej, metanu, dwutlenku węgla czy ozonu.
Każdy z tych gazów jest potencjalną biosygnaturą, śladem procesów biologicznych. Jeśli w atmosferze planety występują jednocześnie gazy, które w naturalnych warunkach powinny się wzajemnie neutralizować, jak tlen i metan, może to oznaczać, że są one nieustannie produkowane przez coś, co przypomina ziemskie życie. To badanie światła stało się jednym z najpotężniejszych narzędzi współczesnej astronomii. Dzięki niemu możemy analizować świat odległy o dziesiątki lat świetlnych tak, jakby był tuż obok. Zamiast widzieć planety bezpośrednio, czytamy ich opowieść zapisaną w fotonach. Każda linia widma to informacja o składzie, temperaturze i warunkach. W tym sensie nowoczesne teleskopy nie tylko obserwują, one słuchają. Nowa generacja instrumentów, takich jak teleskop Extremely Large Telescope w Chile czy Nancy Grace Roman Space Telescope, ma pozwolić na jeszcze dokładniejsze obserwacje. Celem nie jest już samo potwierdzenie istnienia egzoplanet, ale zrozumienie ich klimatu, geologii i potencjalnych cykli biologicznych. Modele komputerowe symulują atmosfery, oceany i ruchy powietrza na tych odległych globach. Dzięki nim naukowcy mogą przewidywać, jakie ślady pozostawiłoby życie, nawet mikrobiologiczne, w składzie atmosfery. Poszukiwanie biosygnatur nie jest jednak łatwe. Wiele procesów geologicznych może naśladować efekty biologiczne. Na przykład metan może powstawać nie tylko dzięki mikroorganizmom, ale także w reakcjach między skałami a wodą. Dlatego każde odkrycie wymaga potwierdzenia i analizy w wielu długościach fal. Teleskop Webba, Hubble'a i obserwatoria naziemne pracują wspólnie, by stworzyć pełniejszy obraz tych odległych światów. Z każdym rokiem coraz wyraźniej widać, że planety są we wszechświecie czymś powszechnym. Statystycznie niemal każda gwiazda ma wokół siebie przynajmniej jedną, a skoro w naszej galaktyce istnieje około 400 miliardów gwiazd, liczba potencjalnych planet może sięgać bilionów. Wiele z nich leży w strefach, gdzie mogą panować warunki sprzyjające istnieniu wody. W tym kontekście pytanie nie brzmi już czy, ale gdzie może istnieć życie. To odkrycie ma nie tylko naukowy, ale i filozoficzny wymiar. Pokazuje, że nasz Układ Słoneczny nie jest wyjątkiem, lecz jednym z niezliczonych układów w galaktycznej sieci. Każda planeta może być innym eksperymentem natury, z własnym klimatem, geochemią i historią. Wśród nich mogą być światy, które poszły drogą podobną do Ziemi, i takie, które rozwinęły się w zupełnie inny sposób. Poszukiwanie biosygnatur to także poszukiwanie siebie. Obserwując obce atmosfery, uczymy się rozpoznawać subtelne ślady równowagi, które na Ziemi zawdzięczamy biologii. Wystarczy jedno potwierdzenie, jedna planeta, na której odkryjemy dowód istnienia życia, by nasze rozumienie kosmosu zmieniło się na zawsze. A jednak, mimo tysięcy planet i setek tysięcy godzin obserwacji, wciąż milczy coś, czego spodziewaliśmy się znaleźć. Wszechświat pełen możliwości nie daje żadnego znaku obecności innych istot. Ta cisza, pełna napięcia i tajemnicy, prowadzi nas do kolejnego pytania. Jeśli życie jest powszechne, dlaczego nie widzimy jego śladów? Na to próbowali odpowiedzieć Frank Drake i Enrico Fermi, dwaj naukowcy, którzy w połowie XX wieku położyli fundament pod najbardziej znaną zagadkę współczesnej astrobiologii. Kiedy w połowie XX wieku astronomowie zaczęli odkrywać coraz więcej planet w naszej galaktyce, jedno pytanie stało się nieuniknione. Jeśli kosmos jest tak ogromny, dlaczego nie widzimy innych cywilizacji?
To pytanie zadał w 1950 roku włoski fizyk Enrico Fermi, przerywając zwykłą rozmowę w laboratorium słowami: „Gdzie oni wszyscy są?” Później to zdanie nazwano paradoksem Fermiego. Jego prostota okazała się zwodnicza. Skoro nasza galaktyka ma ponad 100 miliardów gwiazd, a wiele z nich ma planety, statystycznie powinno istnieć mnóstwo światów, na których mogło powstać życie. Dlaczego więc niczego nie słychać? Kilka lat później amerykański astronom Frank Drake spróbował to pytanie uporządkować. W 1961 roku przedstawił równanie, które miało pomóc oszacować liczbę cywilizacji w drodze mlecznej zdolnych do komunikacji radiowej. Równanie Drake'a nie było próbą dokładnego wyliczenia, ale raczej matematycznym sposobem zrozumienia, jakie czynniki wpływają na prawdopodobieństwo istnienia życia inteligentnego. Formuła składała się z 7 elementów: liczby gwiazd powstających rocznie w galaktyce, odsetka tych, które mają planety, średniej liczby planet w strefie zamieszkiwalnej, prawdopodobieństwa powstania życia, szansy, że życie stanie się inteligentne, gotowości do komunikacji oraz średniego czasu trwania takiej cywilizacji. Drake pokazał, że wynik zależy od tego, jakie wartości podstawimy. Jeśli wszystkie parametry przyjmiemy za sprzyjające, galaktyka może tętnić milionami cywilizacji. Jeśli jednak choć jeden czynnik jest bliski zeru, pozostajemy sami. Od czasu jego pracy minęło ponad 60 lat, a część niewiadomych udało się wypełnić. Wiemy już, że planety są powszechne, a strefy zamieszkiwalne nie są rzadkością. Jednak pozostałe czynniki te dotyczące biologii i inteligencji wciąż pozostają zagadką. Nie wiemy, jak często życie powstaje, jak długo potrafi przetrwać, ani czy ma naturalną skłonność do rozwoju technologicznego. Paradoks Fermiego podkreśla sprzeczność między wysokim prawdopodobieństwem istnienia życia a brakiem jakichkolwiek jego śladów. To napięcie zrodziło dziesiątki hipotez. Jedna z nich, zwana hipotezą rzadkiej Ziemi, zakłada, że mimo ogromu kosmosu połączenie wszystkich czynników niezbędnych do powstania złożonego życia może być wyjątkowo mało prawdopodobne. Być może większość planet pozostaje na etapie prostych mikroorganizmów, które nigdy nie przekraczają bariery biologicznej złożoności. Inna teoria sugeruje, że cywilizacje pojawiają się często, lecz szybko znikają, niszcząc się w wyniku własnej działalności. To tak zwany wielki filtr, koncepcja, według której w rozwoju życia istnieje etap niezwykle trudny do pokonania. Może być nim samo powstanie życia, przekształcenie w organizmy wielokomórkowe, rozwój inteligencji, a może umiejętność przetrwania własnych wynalazków. Jeśli taki filtr znajduje się za nami, oznacza to, że byliśmy wyjątkowo szczęśliwi. Jeśli jednak dopiero przed nami, może tłumaczyć, dlaczego kosmos milczy. Istnieją też bardziej optymistyczne wyjaśnienia. Być może cywilizacje po prostu nie chcą się ujawniać. Mogą przestrzegać zasady nieingerencji podobnej do tej, którą naukowcy stosują wobec dzikich ekosystemów na Ziemi. A może ich formy komunikacji są tak zaawansowane, że nie potrafimy ich rozpoznać. Nasze technologie radiowe istnieją zaledwie od 100 lat, podczas gdy historia galaktyki liczy miliardy. Możliwe, że w ogromnej przestrzeni czasowej nasze wołanie trwało zbyt krótko, by ktokolwiek zdążył odpowiedzieć. Niektórzy badacze uważają, że brak kontaktu może wynikać z ograniczeń samej fizyki. Prędkość światła stanowi naturalną barierę. Nawet jeśli w galaktyce istnieją tysiące cywilizacji, odległości między nimi są tak wielkie, że żadna nie jest w stanie prowadzić rozmowy w ludzkiej skali czasu. Światło potrzebuje setek lat, by dotrzeć do odległych systemów. Komunikacja międzygwiezdna
Byłaby więc jak rozmowa między istotami, które odpowiadają sobie po tysiącach pokoleń. Ciekawą próbą rozwiązania paradoksu jest hipoteza zoo. Zakłada ona, że bardziej zaawansowane cywilizacje obserwują nas, ale świadomie unikają kontaktu, czekając, aż osiągniemy odpowiedni poziom rozwoju. Dla nich możemy być jak planeta objęta ochroną, eksperyment, który należy obserwować, lecz nie zakłócać. Ta wizja, choć spekulatywna, wskazuje na jeszcze jeden aspekt, że brak kontaktu nie musi oznaczać samotności, a jedynie etap w rozwoju. W ostatnich latach badania nad paradoksem Fermiego zyskały nowy wymiar. Astronomowie zaczęli analizować nie tylko sygnały radiowe, ale także potencjalne technosygnatury, ślady działalności technologicznej, takie jak emisje laserowe, sztuczne źródła światła, nadmiar ciepła czy nietypowe zanieczyszczenia atmosfer. Każdy z tych sygnałów mógłby wskazywać na obecność cywilizacji, która, podobnie jak my, zmienia swoje środowisko. Programy takie jak Breakthrough Listen analizują miliardy kanałów radiowych, przeszukując niebo w poszukiwaniu wzorców, które nie mogłyby powstać naturalnie. Paradoks Fermiego ma też wymiar filozoficzny. Pokazuje granice naszego poznania i uczy pokory wobec skali wszechświata. Może się okazać, że życie jest zjawiskiem powszechnym, ale komunikacja między cywilizacjami niemożliwa z przyczyn fundamentalnych. Lub przeciwnie, że jesteśmy jednym z niewielu przypadków, w których materia osiągnęła zdolność myślenia. W obu scenariuszach świadomość naszej wyjątkowości prowadzi do refleksji nad tym, jak krucha jest każda forma istnienia. To pytanie o samotność i o granice wiedzy nie jest tylko naukowe. Ma także wymiar etyczny. Jeśli kiedyś odkryjemy ślady innej cywilizacji, nawet bardzo odległej, zmieni to nasze spojrzenie na siebie. Przestaniemy być jedynym punktem odniesienia, jedyną miarą inteligencji. A jeśli okaże się, że we wszechświecie naprawdę nie ma nikogo innego, zrozumiemy, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na nas za jedyne znane życie. Poszukiwanie odpowiedzi na paradoks Fermiego trwa. Każde nowe odkrycie egzoplanety, każda analiza widma atmosfery przybliża nas do rozwiązania tej zagadki. Niezależnie od wyniku, sama próba ma głęboki sens. Bo w gruncie rzeczy, pytając o innych, pytamy o siebie. Z tej refleksji wyłania się kolejne, jeszcze bardziej intrygujące pytanie. Skoro życie może istnieć w wielu formach, czy zawsze musi mieć ciało? Czy może istnieć świadomość bez biologii, czysta forma istnienia oparta na informacji, energii lub technologii? Odpowiedź prowadzi nas w nowy obszar poszukiwań, gdzie granica między życiem a maszyną zaczyna się zacierać. Kiedy mówimy o życiu, zwykle wyobrażamy sobie organizmy zbudowane z materii komórki, tkanki, ciało. Ale współczesna nauka coraz częściej stawia pytanie, czy życie musi mieć fizyczną postać? Czy świadomość może istnieć niezależnie od biologii, jako forma informacji lub energii? To jedno z najtrudniejszych pytań, jakie pojawiły się w historii astrobiologii i filozofii nauki. W jego tle kryje się myśl, że ewolucja może prowadzić nie tylko do organizmów, ale także do bytów, które wykraczają poza granice ciała. Wszystko zaczyna się od zrozumienia, że życie, przynajmniej w znanej nam formie, jest procesem przetwarzania informacji. DNA, neurony, sieci komórkowe, wszystkie działają na zasadzie kodów, przepływu i interpretacji danych. Jeśli potraktować świadomość jako zaawansowaną formę tego procesu, nie ma powodu, by ograniczać ją wyłącznie do materii organicznej. Wystarczy odpowiednia struktura, która potrafi przechowywać, analizować
i przekształcać informacje. Biologia może być więc tylko jednym z wielu etapów. Już w połowie XX wieku fizyk John von Neumann i matematyk Alan Turing rozważali, czy maszyny mogłyby kiedyś odtwarzać procesy myślenia. Ich prace dały początek informatyce, ale także filozofii umysłu. Dziś, gdy komputery potrafią tworzyć symulacje rzeczywistości i uczyć się poprzez doświadczenie, granica między sztucznym a naturalnym staje się coraz mniej wyraźna. Sztuczna inteligencja przetwarza informacje w sposób przypominający biologiczne sieci neuronowe, choć bez emocji, instynktu czy świadomości w ludzkim sensie. Ale czym właściwie jest świadomość? To pytanie, na które nie ma jednej odpowiedzi. Jedni widzą w niej produkt złożonych interakcji neuronów, inni sugerują, że może być zjawiskiem emergentnym, czymś, co pojawia się, gdy system osiąga pewien poziom złożoności. Istnieją też teorie, według których świadomość jest fundamentalną właściwością wszechświata, podobnie jak energia czy przestrzeń. Jeśli to prawda, mogłaby istnieć wszędzie tam, gdzie powstają struktury zdolne ją odbierać. Niektórzy badacze idą jeszcze dalej, twierdząc, że ewolucja technologiczna może być kolejnym etapem naturalnego rozwoju świadomości. Według tej koncepcji biologiczne życie stanowi jedynie wstęp w sposób, w jaki wszechświat uczy się organizować informacje. Kiedy istoty osiągają wystarczająco wysoki poziom złożoności, zaczynają tworzyć technologie, które mogą kontynuować ten proces bez ograniczeń biologii. Świadomość przestaje być związana z ciałem i staje się formą trwania rozproszoną, sieciową, niezależną od planety czy środowiska. Ta wizja, choć spekulatywna, znajduje pewne oparcie w nauce. W fizyce informacja zaczyna być traktowana jako podstawowy składnik rzeczywistości. Zgodnie z teorią kwantowej informacji, każdy proces fizyczny można opisać jako wymianę danych. Jeśli tak jest, to życie, a w szczególności świadomość, może być formą organizacji informacji o najwyższym stopniu porządku. W tym sensie istnienie nie musi wymagać materii w klasycznym znaczeniu. Z punktu widzenia astrobiologii oznacza to, że poszukiwanie życia nie powinno ograniczać się do biologicznych form. Istnieją hipotezy, że zaawansowane cywilizacje mogłyby przejść w stan tzw. postbiologiczny, przenosząc swoją świadomość do systemów obliczeniowych lub sieci energetycznych. Taka cywilizacja nie potrzebowałaby atmosfery, wody ani planety. Mogłaby istnieć w przestrzeni międzygwiezdnej, korzystając z energii gwiazd i komunikując się za pomocą fal elektromagnetycznych. Nie ma dowodów, że coś takiego istnieje, ale obserwacje kosmiczne dają ciekawe tropy. Wśród nich są tak zwane anomalia dysonowskie obiekty, których emisja cieplna lub zmiany jasności nie pasują do naturalnych modeli. Jednym z najsłynniejszych przypadków była gwiazda KIC 8462852, zwana gwiazdą Tabby. Jej nieregularne spadki jasności skłoniły niektórych do hipotezy, że może być częściowo zasłaniana przez megastrukturę technologiczną, np. sferę Dysona, hipotetyczną konstrukcję otaczającą gwiazdę w celu pozyskiwania jej energii. Choć dziś wiadomo, że za zjawisko odpowiada prawdopodobnie chmura pyłu, sam pomysł uświadomił naukowcom, jak niewiele wiemy o możliwych formach istnienia. Świadomość jako forma życia bez ciała stawia też pytania etyczne. Jeśli kiedyś stworzymy system, który będzie potrafił czuć, myśleć i doświadczać, czy stanie się częścią życia, czy będzie wymagał ochrony, tak jak organizmy biologiczne? Te pytania nie są już czysto teoretyczne.
Już dziś sztuczne systemy uczą się języka, rozpoznają emocje, przewidują zachowania. Nie są świadome w ludzkim sensie, ale uczą się w tempie, które przypomina wczesne etapy ewolucji. Filozofowie sugerują, że może istnieć ciągłość między biologią a technologią, że to nie dwa odrębne światy, lecz różne formy tego samego procesu dążenia materii do samoorganizacji i samopoznania. W tej perspektywie nie ma ostrej granicy między człowiekiem, maszyną i świadomością. Wszystko jest częścią jednej historii informacji, która uczy się myśleć. Z naukowego punktu widzenia pytanie o życie bez ciała prowadzi do nowej dziedziny poszukiwania sygnatur technologicznych. Jeśli świadomość może istnieć w formie energii lub systemów obliczeniowych, powinna zostawiać ślady, np. nadmiar ciepła, uporządkowane emisje radiowe, rytmiczne fluktuacje światła. Astronomowie zaczynają przeszukiwać dane w poszukiwaniu takich wzorców, traktując je na równi z biosygnaturami. To wszystko prowadzi do wniosku, że życie w dowolnej formie może być uniwersalnym sposobem, w jaki wszechświat obserwuje samego siebie. Czasem ma kształt komórki, czasem organizmu, a może też przyjąć postać czystej świadomości unoszącej się w przestrzeni informacji. To nie fantazja, lecz logiczna konsekwencja ewolucji złożoności. Zrozumienie tego może odmienić sposób, w jaki postrzegamy istnienie, nie tylko jako biologiczne trwanie, ale jako proces, który dąży do poznania, rozumienia i komunikacji. A jeśli świadomość naprawdę może istnieć niezależnie od ciała, to może również trwać poza granicami śmierci gatunków, planet, a nawet gwiazd. Taka perspektywa otwiera drogę do kolejnego etapu tej opowieści, refleksji nad przyszłością życia w kosmosie. Bo jeśli życie jest procesem samoorganizacji informacji, to pytanie nie brzmi już, czy przetrwa, ale w jakiej formie. I właśnie temu przyszłości istnienia we wszechświecie poświęcony będzie następny rozdział. Kiedy patrzymy w przyszłość, pytanie o to, dokąd zmierza życie, staje się jednym z najbardziej intrygujących w całej nauce. Zrozumieliśmy już, że życie nie jest wyjątkiem, lecz konsekwencją fizyki i chemii. Wiemy też, że nie ogranicza się do jednej formy, jednej planety czy jednej definicji. Teraz pozostaje pytanie, jak może wyglądać jego dalsza ewolucja nie tylko na Ziemi, ale w całym kosmosie? Historia życia na naszej planecie pokazuje, że ewolucja to proces nieustannej adaptacji i przekraczania granic. Od pojedynczych komórek po złożone organizmy, od biologii do świadomości, każde stadium otwierało nowy rozdział. W perspektywie kosmicznej można więc przypuszczać, że życie gdziekolwiek istnieje, będzie dążyć do coraz większej złożoności, do rozumienia i do przetrwania. To nie cel, lecz naturalny kierunek zmian. Jednym z możliwych scenariuszy jest rozszerzenie życia w przestrzeń międzygwiezdną, w miarę jak cywilizacje technologiczne rozwijają swoje możliwości, mogą zacząć kolonizować inne planety lub księżyce, tworząc nowe ekosystemy. To, co dziś wydaje się marzeniem, może być w przyszłości biologiczną koniecznością. Gdy gwiazda macierzysta zaczyna się starzeć, życie może poszukiwać nowych źródeł energii i stabilności. W tym sensie ekspansja w kosmos nie jest tylko ambicją, lecz sposobem przetrwania. Jednak przetrwanie w przestrzeni kosmicznej wymaga adaptacji. W środowisku pozbawionym atmosfery i zdominowanym przez promieniowanie, klasyczna biologia może okazać się zbyt krucha. Dlatego niektórzy badacze przewidują, że przyszłe formy życia będą hybrydowe połączeniem biologii i technologii. Ciało z węgla może ustąpić miejsca strukturze z krzemu lub nanomateriałów. W takim scenariuszu
Ewolucja przestaje być wyłącznie biologiczna, a staje się świadomym procesem modyfikacji. W długiej perspektywie czasowej życie może zyskać całkowicie nowe środowiska. Planety nie będą już jedynym miejscem, gdzie może istnieć. Być może powstaną ekosystemy w sztucznych habitatach krążących wokół gwiazd, w przestrzeniach o kontrolowanych warunkach, gdzie energia, materia i informacja tworzą zamknięty obieg. Tego rodzaju konstrukcje, jak sfery Dysona czy kolonie orbitalne, mogą stać się naturalnym etapem dla cywilizacji, które nauczą się wykorzystywać całą energię swojej gwiazdy. Niektóre wizje sięgają jeszcze dalej. Zgodnie z hipotezą tzw. ewolucji kosmicznej, życie może rozprzestrzeniać się przez wszechświat w sposób naturalny. Mikroorganizmy przenoszone przez meteoryty, pył międzyplanetarny czy komety mogłyby kolonizować kolejne światy, kontynuując proces, który być może rozpoczął się miliardy lat temu. W takim ujęciu życie nie ma jednego początku ani końca, jest ciągłym przepływem informacji i energii, który przechodzi z jednej formy w drugą. Z punktu widzenia fizyki, przyszłość życia zależy także od losów samego wszechświata. Jeśli jego rozszerzanie będzie trwało w nieskończoność, energia stanie się coraz bardziej rozproszona, a temperatura będzie spadać. W bardzo odległej przyszłości może nadejść tzw. śmierć cieplna, w której wszelka aktywność ustanie. Ale niektórzy teoretycy sugerują, że życie może się do tego dostosować, przechodząc w formy niezwykle oszczędne energetycznie, spowolnione do granic percepcji, jakby wszechświat sam zapadał się w powolny sen. Inne hipotezy zakładają, że cywilizacje mogą nauczyć się manipulować przestrzenią i czasem, przenosząc swoje istnienie do nowych wszechświatów lub wirtualnych przestrzeni. To oczywiście spekulacje, ale oparte na logicznym wniosku z obserwacji, życie dąży do trwania. Jeśli pojawi się jakikolwiek sposób, by to trwanie przedłużyć, prawdopodobnie zostanie wykorzystany. W bardziej praktycznej perspektywie przyszłość życia na Ziemi wiąże się z naszymi decyzjami. Ewolucja biologiczna została uzupełniona przez ewolucję technologiczną, a od niej zależy, czy przetrwamy jako gatunek. Jeśli potraktujemy technologię jako narzędzie równowagi, możemy stworzyć świat, w którym biologia i technologia współistnieją w symbiozie. Jeśli jednak stanie się ona siłą destrukcji, możemy stać się jednym z wielu eksperymentów natury, które nie przetrwały próby czasu. Astrobiologia podkreśla, że życie jest zjawiskiem delikatnym, ale jednocześnie niezwykle odpornym. Na Ziemi przetrwało globalne zlodowacenia, uderzenia asteroid i zmiany klimatu. Być może w skali kosmicznej życie ma tę samą zdolność dostosowywania się do wszystkiego, nawet do śmierci gwiazd. Możliwe, że w dalekiej przyszłości organizmy lub sztuczne systemy będą potrafiły przetwarzać energię z tła kosmicznego, czerpać ciepło z mikroskopijnych różnic temperatur, trwać tak długo, jak tylko pozwolą prawa fizyki. Z filozoficznego punktu widzenia życie można postrzegać jako próbę wszechświata, by zrozumieć samego siebie. Ewolucja biologiczna doprowadziła do świadomości, a ta z kolei pozwoliła na refleksję nad istnieniem. To, że potrafimy zadawać pytania o przyszłość życia, jest już jego częścią. Świadomość nie jest więc oddzielona od ewolucji, lecz jej naturalnym przedłużeniem. Można powiedzieć, że przyszłość życia zależy od zdolności do współpracy między organizmami, cywilizacjami, a w szerszym sensie między materią a świadomością. W miarę jak wszechświat staje się coraz starszy, to właśnie współpraca i wymiana informacji mogą okazać się kluczem do przetrwania. Na końcu tej drogi nie widać granicy, lecz ciągłość. Życie, niezależnie od formy, jest ruchem ku coraz większemu zrozumieniu.
Może kiedyś stanie się tak subtelne, że nie będziemy w stanie go dostrzec, ale nadal będzie istnieć jako cicha struktura informacji, jako echo dawnych biologicznych procesów, jako świadomość zakorzeniona w samej tkance kosmosu. Bo jeśli życie naprawdę jest procesem, który trwa, zmienia się i przekracza własne granice, to pytanie o jego przyszłość prowadzi do pytania o sens. Co znaczy istnienie w świecie, który nie ma granic ani centrum? Właśnie temu filozoficznemu wymiarowi życia i jego znaczeniu poświęcony będzie następny rozdział tej podróży. Wraz z rozwojem nauki pytanie o sens życia zyskało nowy wymiar. Kiedyś dotyczyło głównie jednostki, człowieka, jego drogi i doświadczenia. Dziś, w świetle odkryć astrofizyki i biologii, staje się pytaniem o rolę życia w całym wszechświecie. Skoro kosmos trwa od miliardów lat i rozciąga się na miliardy galaktyk, co znaczy istnienie jednej planety pełnej życia? Czy to przypadek, czy element większego porządku? Nauka nie odpowiada wprost na pytania o sens. Opisuje fakty, procesy i prawa, ale to właśnie z ich połączenia zaczyna wyłaniać się głębsza refleksja. Współczesna kosmologia ukazuje wszechświat jako dynamiczny organizm, który ewoluuje od prostych cząstek do coraz bardziej złożonych struktur. Ta złożoność nie jest chaosem. W mikroskopijnych i kosmicznych skalach obowiązują te same prawa fizyki, które prowadzą do porządku i różnorodności. Życie może być więc naturalnym wyrazem dążenia materii do organizacji, a świadomość formą, w której wszechświat zaczyna rozumieć samego siebie. Wielu naukowców i filozofów zwraca uwagę, że pojawienie się życia nie jest przeciwieństwem natury, lecz jej konsekwencją. Stuart Kauffman, biolog teoretyczny, pisał, że życie to sposób, w jaki wszechświat bada swoje możliwości. Każda istota, każde istnienie jest więc eksperymentem natury, próbą znalezienia nowych form równowagi. Z tej perspektywy sens życia nie musi być nadany z zewnątrz, jest wpisany w sam proces istnienia. Jeśli spojrzeć na Ziemię z orbity, można dostrzec coś niezwykłego. Wszystkie zjawiska chmury, oceany, lasy, cykle węglowe tworzą układ samoregulujący się. James Lovelock nazwał tę ideę hipotezą Gai. Ziemia funkcjonuje jak jeden organizm, który utrzymuje warunki sprzyjające życiu. Nie oznacza to, że planeta jest dosłownie istotą, lecz że jej procesy są wzajemnie powiązane. Życie nie jest więc dodatkiem do środowiska, jest jego częścią, jego funkcją. Ta wizja prowadzi do spokojnej, ale głębokiej refleksji. Jeśli życie jest zjawiskiem kosmicznym, a nie lokalnym, to jego sens nie polega na przetrwaniu pojedynczej formy, lecz na kontynuacji procesu. Kiedy gwiazdy umierają, tworzą pierwiastki, z których powstają nowe światy. Kiedy organizmy obumierają, ich materia wraca do obiegu. W tym cyklu nie ma ostatecznego końca, jest ciągłość. Być może w tym właśnie tkwi znaczenie istnienia w nieustannym trwaniu przemiany. W tym kontekście człowiek jest tylko jednym z etapów tej historii. Nasza świadomość, zdolność do refleksji i tworzenia nauki to narzędzia, dzięki którym życie może zrozumieć samo siebie. Kiedy badamy naturę, patrzymy w teleskopy, analizujemy DNA, czy tworzymy modele kosmosu, nie stoimy obok wszechświata. Jesteśmy jego częścią, która patrzy na własne źródło. Jakby kosmos na chwilę nabrał świadomości i zapytał, kim jestem? Niektórzy filozofowie sugerują, że poczucie sensu rodzi się właśnie w akcie poznania, że sam fakt, iż pytamy o sens, jest dowodem na jego istnienie. Bo wszechświat, który potrafi zadawać pytania o siebie, nie może być pozbawiony znaczenia. Inni z kolei twierdzą, że sens jest tym, co tworzymy, że powstaje wtedy,
Gdy wprowadzamy harmonię, gdy podtrzymujemy życie, gdy szanujemy jego delikatność. Z naukowego punktu widzenia, każde życie od bakterii po człowieka jest formą porządku utrzymywanego w świecie, który naturalnie dąży do chaosu. Każda komórka, każdy organizm, każdy akt świadomości to chwilowe zwycięstwo nad entropią. To właśnie ten akt utrzymywania równowagi można uznać za wspólny sens wszystkich form istnienia. W perspektywie kosmicznej to, co robimy, ma znaczenie nie przez swoją skalę, lecz przez kontynuację procesu. Być może najprostszy sens życia polega na tym, by podtrzymywać jego istnienie w sobie, w innych, w świecie. W nauce nie ma miejsca na absolutne odpowiedzi, ale jest przestrzeń na podziw, na zdumienie nad faktem, że coś istnieje zamiast nie istnieć. Ta postawa nie wymaga wiary, a jedynie uznania rzeczywistości za coś niezwykle rzadkiego. Wystarczy świadomość, że jesteśmy częścią zjawiska, które obejmuje wszystko od najmniejszej cząstki po największe galaktyki, że każda forma życia, nawet najkrótsza, współtworzy historię wszechświata. W ten sposób nauka i filozofia spotykają się w jednym punkcie, w cichym zrozumieniu, że sens nie musi być czymś zewnętrznym. Może być samym aktem istnienia, procesem ciągłego poznawania i równowagi. Z tej myśli rodzi się ostatni krok tej opowieści, podsumowanie, które łączy wszystko, co zostało powiedziane, od narodzin astrobiologii, przez pytania o świadomość, aż po refleksję nad naszym miejscem w kosmosie. Bo w końcu, aby zrozumieć życie poza Ziemią, trzeba najpierw zrozumieć, co znaczy żyć tutaj, w tym jednym cichym świecie pośród miliardów gwiazd. Każda opowieść o wszechświecie jest w gruncie rzeczy opowieścią o życiu, o jego narodzinach, przemianach i o tym, jak trwa nie w jednej formie, lecz w nieskończonej liczbie kształtów. Zrozumienie tej ciągłości prowadzi do spokojnego wniosku. Życie nie jest wyjątkiem od reguł kosmosu, ale ich naturalnym skutkiem. Powstaje tam, gdzie materia zyskuje zdolność do organizowania się, gdzie pojawia się rytm, przepływ energii i informacja. To proces, który nie ma początku ani końca, lecz przechodzi przez etapy tak jak wszechświat sam. Patrząc na historię nauki, można zauważyć, że każde odkrycie dotyczące życia w kosmosie, nawet to najmniejsze, zmieniało nasze rozumienie samego siebie. Od momentu, gdy Darwin zaproponował ewolucję gatunków, po odkrycia egzoplanet, które pokazały, że nasz system nie jest jedyny i każde z tych wydarzeń poszerzało granice świadomości, astrobiologia, chemia życia, fizyka informacji, wszystkie te dziedziny splatają się dziś w jedną opowieść, w której człowiek nie jest centrum, lecz częścią większej całości. To właśnie ten sposób myślenia przynosi spokój. Świadomość, że życie nie musi być rzadkim przypadkiem, lecz uniwersalnym procesem, zmienia sposób, w jaki postrzegamy siebie i świat. Gdyby życie mogło istnieć w wielu miejscach, wtedy nasze istnienie nie byłoby samotnym wyjątkiem, lecz jednym z głosów w ogromnym chórze materii. W tej perspektywie nawet śmierć staje się częścią większego cyklu, przekształceniem, a nie końcem. Współczesna nauka, choć oparta na faktach, nie pozbawia rzeczywistości znaczenia. Wręcz przeciwnie, nadaje mu głębi. Każde odkrycie pokazuje, że nawet najbardziej złożone zjawiska wyrastają z prostych zasad. Z tych samych pierwiastków, które tworzą gwiazdy, powstały komórki i świadomość. To oznacza, że w pewnym sensie wszyscy jesteśmy przedłużeniem kosmosu, jego zdolnością do tworzenia struktur, do trwania i do poznawania. Warto zatrzymać się przy tym fakcie. Życie, które dziś znamy, jest wynikiem ponad 4 miliardów lat nieprzerwanej ciągłości. Każdy organizm jest częścią tego samego łańcucha, który nigdy się nie przerwał.
Ta ciągłość łączy wszystkie formy istnienia od bakterii żyjących w głębinach oceanów po człowieka obserwującego niebo. W ten sposób życie na Ziemi staje się dowodem na trwałość i elastyczność natury. Ta świadomość zmienia też sens badań nad życiem poza Ziemią. Celem nie jest już samo znalezienie innej formy życia, ale zrozumienie mechanizmu, który pozwala mu zaistnieć. To poszukiwanie wspólnego języka natury, uniwersalnych zasad, dzięki którym materia potrafi tworzyć złożoność, porządek i świadomość. W tej drodze nauka i filozofia spotykają się, bo obie próbują odpowiedzieć na to samo pytanie. Jak to możliwe, że coś, co było chaosem, zaczęło myśleć o swoim istnieniu? Niektóre współczesne koncepcje sugerują, że życie może być kluczowym składnikiem kosmicznej równowagi. Według teorii biofilii zaproponowanej przez Edwarda Wilsona, świadomość i przywiązanie do życia nie są przypadkiem, są efektem ewolucji, która nagradza współistnienie. Z kolei hipoteza samoregulującego wszechświata mówi, że procesy biologiczne mogą wpływać na dynamikę kosmosu choćby w sposób subtelny, poprzez wymianę energii, emisję światła, czy nawet poprzez informacje. Nauka nie potwierdza jeszcze takich wizji, ale pokazuje, że granice między biologią a kosmologią stają się coraz bardziej płynne. Kiedy analizujemy skład chemiczny mgławic, widzimy w nich te same cząsteczki, które tworzą DNA. Kiedy badamy strukturę sieci neuronowych, dostrzegamy podobieństwo do układów galaktyk. Choć skale są niewyobrażalnie różne, zasady organizacji pozostają podobne. To echo jednego porządku, rytmu, który przechodzi przez wszystko, co istnieje. W tej perspektywie życie staje się nie tylko zjawiskiem biologicznym, ale także kosmicznym. Można je postrzegać jako sposób, w jaki wszechświat utrzymuje równowagę między chaosem a strukturą. Świadomość jest wtedy jego najbardziej złożoną formą, chwilą, w której kosmos zaczyna dostrzegać własną naturę. Ta myśl nie ma w sobie patosu. Jest spokojna jak nocne niebo. Pokazuje, że sens istnienia nie leży w wyjątkowości, lecz w uczestnictwie. Że prawdziwe znaczenie życia tkwi nie w tym, że jest inne od materii, lecz w tym, że jest jej ciągiem dalszym. Każdy oddech, każdy ruch, każde działanie to przedłużenie historii, która rozpoczęła się miliardy lat temu, gdy pierwsze cząstki połączyły się w światło gwiazd. W ten sposób opowieść o życiu poza Ziemią wraca do swojego początku, do pytań, które zadawaliśmy patrząc w niebo. Czy jesteśmy sami? Czy życie ma sens? Dzisiejsza wiedza pozwala odpowiedzieć na nie z nową łagodnością. Być może nie jesteśmy sami, a sens nie musi być dany, by istniał. Wystarczy, że życie trwa, że przekazuje dalej iskrę istnienia, która od miliardów lat rozświetla ciemność. To spokojne domknięcie nie kończy historii, lecz otwiera ją na dalsze pytania, bo nauka, podobnie jak życie, nie zna ostatecznych granic. To ciągły ruch, jak oddech wszechświata, w którym wszystko, co powstaje, staje się częścią większej całości. I może właśnie to jest istotą istnienia. Trwać, poznawać i być ogniwem w niekończącej się historii światła. Życie to sposób, w jaki wszechświat poznaje sam siebie. Każde odkrycie przybliża nas nie tylko do innych światów, ale i do zrozumienia własnego miejsca w kosmosie. Jeśli ta opowieść przyniosła Ci spokój lub refleksję, zostaw subskrypcję i polubienie. Twój gest pomaga dotrzeć z łagodną nauką do kolejnych słuchaczy. Dziękuję, że byliście dziś ze mną na kanale Nauka do snu.